Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj mam dla was odcinek dotyczący fangame'a PopGoes. Mam dla was następną dawkę informacji, następne smaczki, małe teorie mechanik fabuły i w ogóle wszystko w temacie trailera, który wyszedł już prawie miesiąc temu. Zapraszam do oglądania. Pierwsze co chciałbym wam wyjaśnić to tajemnicze cyferki, które pojawiają się na całym trailerze. Cóż, jest ich sporo, łącznie 9. Ponoć jedna z nich z jakiegoś powodu jest niewidoczna. Tymczasem ja nie mogę znaleźć innej. Jednak znam ich znaczenie. Pokazując je po kolei, mamy cyfrę 19 w 13 sekundzie 19 kratce, cyfrę 9 w 24:08, cyfrę 13 w 29:03, 15 w 39:26 i w tym miejscu brakuje mi właśnie tej dwójki, o której mówiłem. Są one odpowiednio 14 i 19. Obstawiałbym, że jedna jest gdzieś tutaj, a druga gdzieś tutaj. Następne to 1 w 5012, 25 w 5211 i ostatnie 19 w 7307. Ta ostatnia jest dosyć fajna, ale szczerze spodziewałem się, że może się właśnie tam pojawić. Po kolei wszystkie liczby to 19, 9, 13, 15, 14, 19, 1, 25, 19. Jeżeli wymienimy je z odpowiednimi im literami alfabetu, to jest bardzo proste rozwiązanie. A to 1, B to 2, C to 3 i tak dalej. Widzi nam hasło Simon Says, to znaczy Simon mówi. Jest to dosyć prosta gra towarzyska. Jedna osoba każe innym osobom wykonywać różne proste zadania, ale mają to robić tylko pod warunkiem, że na początku powie on Simon mówi. W skrócie gra na koncentrację. O co chodzi z tym tekstem? Cóż, ciężko powiedzieć. Moja pierwsza myśl miała związek z tymi tekstami po podświetleniu teaserów PopGoesa albo z jakimiś nawiązaniami do mechanik gry. Teraz musimy robić dokładnie to, co nam każą. Na przykład sam fakt, że opis gry mówił, żeby nie drażnić Fritza, prawda? Jakbyś musiał wykonywać jakieś zadania, które ci każą. Inną opcją byłoby, że zakończenie zdania Simon Says to tekst o uwolnieniu, który pojawi się w ostatniej kratce na końcu trailera. Wtedy zdaje mi się, że mówiłoby to o podejściu do sprawy tej ofiary, która chce, żeby ją uwolnić, Black Rabbita. W sensie, że mówi, że się bawi w uwolnienie go. Tak, nie wiem. Poza tym trailer pokazuje nam mały, malutki easter egg. Tutaj. Papierową kartkę z uśmieszkiem. Szczerze, cóż, nie wiem, czy się cieszyć, czy bać z czegoś takiego. Poza tym, ogólnie zdaje mi się, że teraz lepiej rozumiem mechanikę gry PopGoes. Po pierwsze, takie najoczywistsze, Black Rabbit jest stworzony jednej nocy. Każdej nocy. Jak mam rozumieć. Nie wiem jeszcze, co sprawia, że w następnej nocy te części znikają i animatroniki muszą je zebrać od nowa. Może my je zabieramy, może Fongaj nam to wyjaśni, nie wiem, zobaczymy. Tymczasem bardzo jest ciekawy tutaj fakt, ile mamy maszyn, bo nie mamy jednej, oj nie. Pokażę wam więc wszystkie kamera feedy na trailerze. Kamera pierwsza, trzecia, czwarta, piąta, szósta i siódma. My znajdujemy się w tym pokoju. Dodatkowo w grze pojawi się 6 kamer wentylacyjnych. My widzimy wentylację nad pokojem 6 i nad pokojem 1. Co ciekawe, w tych 6 pokojach, które pokazałem, aż 4 z nich posiadają drukarkę 3D. Zgaduję, że 2 z nich jeszcze nie widzieliśmy. Jeżeli miałby gdzieś być, obstawiam, że w 2 i w 8. W takim wypadku wszystkie są tak mniej więcej blisko siebie. Każda pojedyncza maszyna tworzy pojedynczy fragment Black Rabbita, tylko po to, żeby zabrał go PopGoes. Tak, to wygląda na główny cel tego animatronika, zbierać części. Co nie znaczy, że nie może nas jumpscarować. Otóż może, widzimy jego atak na nas na trailerze. Tak więc PopGoes stworzył Black Rabbita. Jak się przed tym bronić? Jak widzimy na trailerze, zdaje się, że można wyłączyć prąd w pokojach z drukarkami. Nie ma tego na kamerze 4, ale jest na 1, na 3. Dodatkowo jest też guzik na przejście w wentylację. Nie wiem jeszcze, jak będzie można bronić się przed tym, gdy PopGoes spróbuje ciebie zaatakować. Może trzeba się nie ruszać, albo wgapiać w monitor, kiedy będzie w pokoju. Nie wiem, zobaczymy. Jeśli chodzi o Blake'a, jest to dosyć ciekawa postać. Zgodnie ze słowami jednego komentarza Kane'a, Blake nie ma jumpscare'a. W poprzednim odcinku myślałem, że może my będziemy go wzywać, żeby coś naprawił.
Jednak wygląda na to, że trochę przysłoniła mi oczy ta naprawdę fajna koncepcja tego guzika. Raczej ten guzik będzie nam całkowicie niepotrzebny w gameplayu. Robi bardzo fajne tło fabularne, jednak Blake jest bądź co bądź naszym przeciwnikiem. Gdy idzie do maszynowni, coś niszczy, przeszkadza nam. Albo włącza maszynę 3D. To też jest opcja. Zauważcie, że i Pop Goes i Blake wyglądają tutaj jako tako na jedyne postacie bezpośrednio powiązane z Black Rabbitem. Pop Goes go tworzy, gdy Blake pomaga w stworzeniu, włączając drukarki i opcjonalnie przeszkadzając nam w jakiś sposób, włączając kamery, telefon czy coś. Raczej prosty koncept. Tymczasem Stone wygląda dla mnie trochę zastanawiająco. Ogólnie ten animatronik nie znajduje się w lokacji. Znajduje się poza nią, znajduje się za szybą, którą widzimy po prawej stronie od monitora. Jak możemy zobaczyć, trzyma on tabliczkę, która wskazuje po prostu drogę do wejścia albo podjazd samochodem. Do tego też Stone znajduje się na zewnątrz, raczej to oczywiste. I cóż, nie mam póki co pomysłu, co zrobić, żeby cię nie jumpscare'ował. Może po prostu patrzeć się na niego od czasu do czasu. W którymś momencie może obrócić się i zaatakować, co widzimy na jumpscarze. Po prostu przebija się przez szybę. Ciekawe jest też to, że nie będzie siedział w tym miejscu cały czas. Jakoś wchodzi do środka, obstawiając, że tędy i może w ten sposób pojawić się w środku lokacji. Ogólnie to on pojawia się na tym teaserze, to nie jakiś Black Boy czy coś, to jest Stone. Dwa ptaki odnoszą się więc do niego i cóż, kogoś innego. Nie wiem, raczej chyba nie ma dwóch Stone'ów, prawda? Wyjaśniałby to niby, że jeden siedzi w środku, a drugi na zewnątrz, ale raczej jest to mało prawdopodobne. Raczej nie. Zobaczymy. Siostry wiewiórki wyglądają, jakby wszystko zawsze robiły razem. Zawsze gdy je widać, znajdują się w tym samym miejscu, czy to na teaserach, czy na kamerach. Może to sugerować, że zawsze, gdy będziemy mieli z nimi do czynienia, będziemy musieli zatrzymać obie naraz, ale chociaż na dłuższą metę to nie musi być zasada. Najpewniej mogą się rzeczywiście rozdzielić. Zadaniem dziewczyn jest jako tako po prostu dorwanie nas drogą wentylacji. A my musimy się przed tym bronić poprzez lasery. Co robią lasery w wentylacji w pizzerii? Cóż, ciężko stwierdzić, ale Kane potwierdził, że ma to swoje podłoże fabularne. Może na to wyjaśnić. Także zobaczymy. O nich raczej nie ma za wiele do powiedzenia, przynajmniej z tego, co wiemy do tej pory. Ostatnim w temacie jest Black Rabbit. Zgaduję, że on będzie zachował się niczym marionetka. Po prostu gdy zbierze się wszystkie jego części, Black Rabbit ruszy, żeby cię zaatakować. Także mechanika gry, jak dobrze rozumiem, będzie działała na dwa sposoby. Z jednej strony Pop Goes chce zebrać części i stworzyć Black Rabbita, a my musimy go powstrzymać, a z drugiej jednak musimy nie dać się też zabić nikomu po drodze. Także tak. Ogólnie tak dodatkowo ciekawi mnie ten pokój. Na mapie nie wygląda jakoś dziwnie, ale jak spojrzymy na to miejsce, odwracając się w lewo, widzimy dosyć ciekawy napis na górze. Nie wchodzić. Jest to tak właściwie jedno z dwóch miejsc bez kamer, ale zgaduję, że tutaj toalety. Oczywiście mogę się mylić, a uważam, że ten pokój będzie dosyć ważny. Poza tym odkryłem znaczenie spar i runs. Na tą chwilę okazuje się, że jest to naprawdę proste. Z początku myślałem, że może to połączy w miejscu spar runs, ale nie ma to sensu, nie znajduję tu jakiegoś zdania. Powinno się pójść w zupełnie drugą stronę. Nie łączymy dwóch R, tylko łączymy dwa S. Wyjdzie nam run spar, ale brakuje tu pierwszych i ostatnich liter. Najpierw T, run spar, end. Transparent. Przezroczysty. Co to oznacza? Nie mam bladego pojęcia. Że Shadow Bonnie, który jest przezroczysty w jedynce i tam znika? Ogólnie ten tekst jest napisany białymi literami, które właśnie reprezentują wszędzie Black Rabbita, także prawdopodobnie coś w związku z nim. Póki co jednak nie umiem tego stwierdzić. Cóż, założę się, że trailer skrywa jeszcze trochę tajemnic, a niektórych z nich jeszcze dobrze nie zinterpretowałem. Także jest jeszcze trochę do roboty. Na koniec mogę jeszcze tylko dodać fakt, że w temacie Pop Goesa zbliża się jakiś nowy, interaktywny teaser. Słowo interaktywnie jest tutaj bardzo ciekawe, więc cóż, czekamy. Tymczasem w tym odcinku to byłoby na tyle. Jeśli chcecie dodać coś od siebie, zapraszam do sekcji komentarzy. I ogólnie od ostatniego czasu mam tutaj 3 takie fanarty. Nie jestem do końca pewien, czy 3, nie mam ich w tej chwili przed oczami, ale coś koło tego zajmie się. Tymczasem dziękuję wam za oglądanie. Serdecznie zapraszam też na stronę GameJolt,
Popgoalsa do zafollowowania strony. Ostatnio nabili 1500, podczas gdy koło poprzedniego odcinka zbliżał się gdzieś dopiero do 1000. Więc to było tyle. Dziękuję, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!